Dzień dobry. Witam serdecznie na pięknej rozmowie, do której zaprosiłam Kasię z kreatologii. Spotkanie pod tytułem „Żyję tak, jak rysuję”. Kim jestem ja? Nazywam się Kaja Kochańska i tworzę intuicyjnie, tworzę świadomie, tworzę przestrzenie do życia i rozwoju dla moich klientów. Pomagam klientom w procesie transformacji, przemiany na poziomie energii, na poziomie ciała i na poziomie materii. E, Chciałabym dzisiaj poruszyć temat, który jest tak naprawdę tematem mojego życia, czyli tego, jak nasza relacja z duszą, nasza relacja z sercem, nasza relacja z kreatywnością przemienia nasze życie. Będzie dużo o sztuce, będzie dużo o tworzeniu, ale tak naprawdę ten temat jest pretekstem do tego, żeby zajrzeć w swoje życie w sposób świadomy, zajrzeć w podświadomość, zajrzeć w rozmaite przestrzenie tego, czym jesteśmy my jako ludzie i jako istoty duchowe i jakie jest nasze życie na wielu poziomach egzystencji. I zaprosiłam Kasię, tak jak już wspominałam. Kasia jest cudowną, twórczą duszą, z którą poczułam bardzo duży rezonans, jeśli chodzi o przestrzeń tworzenia, przestrzeń dzielenia się sztuką, ale chciałam powiedzieć, że życiem poprzez sztukę, bo wiem, że że dla Kasi sztuka jest życiem, życie jest sztuką i to jest to bardzo inspirujące podejście, które tak naprawdę jest ścieżką życiową, które jest ścieżką, misją życiową, która jest po prostu drogą, którą Kasia podąża. Kasia, czy ja mogę teraz Tobie oddać głos, żebyś opowiedziała chociaż troszkę o sobie, o kreatologii, o mandalach i przejdziemy dalej do rozmowy. Jasne. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie Dziękuję, że przyjęłaś. i za piękne wprowadzenie. Tak, wszystko to prawda, co powiedziałaś i bardzo to czuję. Także no jak myślę, historia każdej i każdego z nas jest długa i zawiła, ale tak postaram się w skrócie opowiedzieć trochę. Ten pomysł na kreatologię wziął się stąd, że ja od zawsze czułam taką wewnętrzną potrzebę tworzenia. Od dziecka po prostu uwielbiałam wszystko, co jest związane ze sztuką, z twórczością. Myślę, jak wiele osób. I też jak wiele osób niestety gdzieś tam w trakcie z biegiem lat po prostu straciłam to połączenie ze swoją kreatywnością. I kiedy zaczęłam odkrywać je na nowo, właśnie przez tworzenie intuicyjne między innymi, to po prostu poczułam w sobie taką moc, taką inspirację, taką potrzebę, żeby dzielić się tym z innymi. I tak powstała kreatologia. I na początku to było takie bardzo na zasadzie takiego logicznego umysłu, czym jest kreatywność, jakby badania, research i jak to wpływa na nasz mózg. I to jest wszystko bardzo, bardzo piękne i fascynujące, ale też mniej więcej w tym samym czasie trafiłam na Drogę artysty, książkę Julie Cameron. I to mnie otworzyło na taki inny wymiar kreatywności i na też duchową stronę kreatywności, też na duchową stronę mnie, bo wcześniej właśnie nie miałam z tym takiego kontaktu. No i zaczęłam eksplorować i tak naprawdę zagłębiać się właśnie w te różne warstwy, odkrywać swoje marzenia,
właśnie tak jak mówisz, wchodzić w podświadomość, eksplorować różne ograniczające przekonania i medytować też w tym czasie, więc to taka mieszanka różnych czynników, które złożyły się na ten proces, że właśnie postanowiłam w pewnym momencie udać się w taką, wtedy jeszcze nie wiedziałam, ale jakby po czasie już widzę, że to była taka podróż do źródła i do odnalezienia siebie. No i teraz też między innymi tym chcę się dzielić, tym co mi daje właśnie połączenie ze sobą, ze swoją intuicją, ze swoją kreatywnością. No i tak. Myślę, że to tyle na początek. A i jeszcze oczywiście mandale w tym wszystkim sprawiły, że to właśnie znalazłam takie bardzo, bardzo praktyczne, bardzo namacalne narzędzie, które mi pomogło w tych wszystkich procesach i stało się dla mnie taką praktyką, właśnie najpierw kreatywną, później duchową i teraz to się tak wszystko pięknie łączy. Pamiętam też, jak rozmawiałyśmy ostatnim razem, wspominałaś o tym, jak zawsze bardzo jakby natura odgrywała dużą rolę w Twoim życiu. Czy mogłabyś trochę o tym opowiedzieć też? I też jakby w kontekście tej spójności, którą masz w tym, jak tworzysz i w tym właśnie jak łączysz się z naturą. I ja tylko dodam, że jeśli byście odwiedzili stronę Kasi, to która będzie podana później pod tym wideo i linki do różnych społecznościowych portali, to będziecie mogli zobaczyć, że Kasia, to jest oczywiście moje subiektywne odczucie, ale i właśnie poprzez to odczucie ja czuję i widzę, jak Kasia bardzo rysuje w taki sposób plemienny. Ja to nazywam sposób plemienny i rdzenny, który jest taki bardzo tożsamy z takim starożytnym mistycyzmem wręcz. Ja przynajmniej tak to właśnie odbieram. I później właśnie poznając Kasię lepiej, dowiedziałam się, że natura zawsze była też dla niej taką przyjaciółką. I czy mogłabyś o tym opowiedzieć? Tak, no natura dla mnie hmm, zawsze była dla mnie takim miejscem ukojenia, Mhm. kontakt z przyrodą był zawsze takim momentem, kiedy ja mogłam właśnie poczuć siebie tak naprawdę i poczuć właśnie to połączenie, tak? No bo my jesteśmy naturą, Tak. jesteśmy częścią tego świata. No i myślę, że ja wychowałam się na wsi przez pierwsze lata mojego życia, więc ta natura była po prostu wszędzie i zwierzęta, i rośliny, i las, i jakby woda, wszystkie żywioły były obecne w moim życiu. Później, gdzie właśnie przyprowadziliśmy się najpierw do małego miasteczka, później ja czułam, że ciągnie mnie do miasta i myślałam, że ja chcę być właśnie w mieście, że ja chcę mieszkać w mieście, bo tam są muzea, tam jest kultura, tam są koncerty, tam się dzieje po prostu życie. No i po tych latach mieszkania w mieście i takiego właśnie odłączenia wyruszyliśmy w podróż do Maroka, gdzie spędziliśmy prawie 2 lata i żyliśmy w tym czasie głównie w kamperze, bardzo blisko natury, tak naprawdę cały czas otoczeni taką dziką, surową naturą i też dużo czasu spędziliśmy na pustyni czy nad oceanem, więc to naprawdę mogłam na nowo odnaleźć to połączenie i na nowo poczuć tą potęgę i
tą siłę, która jest po Mhm. prostu cały czas obecna, ale jak się mieszka w mieście, to jednak łatwo o tym zapomnieć, Tak. nie? Hmm. Dzięki, Kaśku. Zanim przejdę do kolejnych pytań, chciałabym teraz opowiedzieć troszkę o moim doświadczeniu z rysunkiem, które też jakby jest obecne, jest żywe we mnie od dziecka. I dla mnie to zawsze była taka przestrzeń, w której mogłam połączyć się ze swoim duchowym światem, gdzie mogłam po prostu totalnie puścić wodze wyobraźni, gdzie mogłam oddać się totalnej fantazji, która po prostu była bardzo, bardzo żywa zawsze w moim życiu. Mm, I też, i też od zawsze jakby miałam kontakt nie, jakby ze światem niewidzialnym, ze światem, który jest poza tym, co widzimy jako strukturę, jako materię. Miałam te doświadczenia fizyczne, jakby doświadczenia poprzez zmysł wzroku, słuchu i odczuwania. I oczywiście te doświadczenia towarzyszą mi po dzień dzisiejszy, tylko że teraz są oswojone, tylko że teraz są po prostu bardzo, bardzo świadome i jakby stały się moją mocą. Natomiast kiedy jest się dzieckiem, to za bardzo nie wiadomo, o co chodzi i co z tym zrobić. I właśnie też poprzez rysunek czułam, że po prostu mogę te przestrzenie ogarnąć w sobie, mogę je wyrazić, mogę do nich wejść i mogę je w jakiś taki swój dziecięcy sposób po prostu okiełznać. I no właśnie. I później też miałam wiele lat, już w takim swoim nastoletnim, powiedziałabym, życiu i też początki dorosłości, kiedy jakby ten świat materii totalnie mnie wciągnął poprzez mam na myśli edukację. Mówiąc wprost, mam na myśli edukację, która mm, no, nie sprzyjała kreatywności, tak to ujmę, nie sprzyjała kreatywności. Mm, Ale umówiłyśmy się z Kasią, że będziemy trzymać się wszystko w bardzo pozytywnym duchu, takim, żeby wszystko tak, żeby po prostu trzymać i pokazywać to, co jest dobre, więc będę się też na tym skupiać. Nie chcemy tutaj jakby krytykować systemu i tak dalej. Natomiast chcemy pokazać alternatywę dla systemu i chcemy też wyrazić jakby taką myśl, że warto jest słuchać po prostu siebie i swojego serca i warto jest podążać za tym, co w środku gra. I no właśnie, i do mnie bardzo świadomie rysunki przyszły w 2015 roku, które po prostu są dziś, na ten moment, są dla mnie taką przestrzenią bardzo silnej transformacji. Są dla mnie, jest to proces przekazu energetycznego, który otrzymuję i który po prostu jest, no, ma energię, która obejmuje, która leczy, która po prostu podnosi wibracje, która przynosi te duchowe aspekty do materii. Czyli to jest to, że to subtelne przemienia materię, bo tak jest w istocie, że to subtelne pierw kształtuje materię, a nie odwrotnie. No właśnie. Kasiu, to jest na tyle na ten moment i chciałabym podjąć kolejne pytanie. Kto kogo wybrał na tej ścieżce? Czy ty wybrałaś mandale, czy mandale wybrały ciebie? Tak, tak się uśmiechnęłam, jak mówiłaś, że rysujesz od 2015, bo to też właśnie mniej więcej w tym czasie czuję, że te mandale mnie zawołały po prostu. Nie? Że nagle ni stąd, ni zowąd pojawiła się ta inspiracja, żeby zacząć rysować. I na początku to było właśnie takie bardzo
włączałam na przykład jedną piosenkę, która mi się podobała, jakiś utwór, i po prostu starałam się zrelaksować i rysować to, em, jakby zainspirowana tą muzyką, nie? Na Mhm. przykład. I zobaczyłam, że to jest takie właśnie coś, czego ja bardzo potrzebuję. Właśnie po Mhm. tym, po tym całym takim okresie odłączenia i mieszkania po prostu w metropolii i po tym całym jakby procesie edukacji, który też właśnie myślę, że po prostu nie ma tam za bardzo miejsca na wrażliwość i na takie indywidualne podejście, nie? Mhm. Do ludzi, którzy w jakiś sposób być może nie pasują do tej formy, która jest Tak, złożona, że jest po prostu dla wszystkich, no i tak ma być dla wszystkich, więc myślę, że to też widać, że po prostu ten system już nie działa, a no, myślę, że dużo osób tego doświadczyło na własnej skórze. tak. Mhm. Więc ja skończyłam liceum plastyczne Mhm. i jakby nie szło mi tam za dobrze w tej szkole. Też właśnie już dosyć wcześnie czułam, że szkoła po prostu jako szkoła, jako właśnie w tym systemie takim tradycyjnym po prostu nie jest dla mnie. Mhm. Więc nie potrafiłam się tam odnaleźć, ale po prostu czułam, że potrzebuję tworzyć, Mhm. że ta potrzeba nie znikała. Mimo właśnie wszystkich wydarzeń i wszystkich perypetii. Więc szukałam takiej praktyki, która mi pozwoli właśnie tak się wyciszyć, jakby ominąć trochę ten głos krytyczny, który gdzieś tam mocno był obecny, i po prostu w takim tworzyć w takiej lekkości, że to nie musi właśnie być poddane ocenie, że to Mhm. może być takie, że ja sobie po prostu rysuję i że to mi sprawia przyjemność. No i właśnie wtedy trafiłam na mandalę i tak zaczęła się ta przygoda. I to mnie właśnie otworzyło później na różne inne formy tworzenia, które opierają się na tym samym, na tym, żeby tworzyć bez takiej presji rezultatu, że to Mhm. najważniejszy jest ten moment tworzenia, ta Mhm. obecność, ta Mhm. uważność na siebie. Mhm. I ja wtedy nie wiedziałam, czym jest mindfulness, w ogóle Jasne, nie byłam jasne. w ogóle podłączona do takiego świata medytacji, czy w ogóle rozwoju jakiegoś osobistego, ale poprzez te mandale i później tworzenie intuicyjne odkrywałam jakby dla siebie, sama dla siebie, nie? Te rzeczy, Mhm. właśnie wartość uważności i tak jak już mówiłam wcześniej, nie? Pracę z przekonaniami swoimi, też pracę z oddechem, no i później to, to się już tak potoczyło. Tak. Mhm. Okej. Wiesz, przychodzi mi taka myśl, która mocno mi kołacze, że właśnie w tym sposobie życia, e, który jakby wyraża się na przykład poprzez rysunek intuicyjny, spontaniczny, jest to, że nie ma jednej gotowej odpowiedzi, ani jednej właściwej odpowiedzi. To jest tak jak interpretacja wiersza, gdzie jakby w szkole mówiono nam, że jest jedna interpretacja wiersza, czego ja po prostu w ogóle nie rozumiałam. Skoro przecież każdy z nas doświadcza wiersza, wiersz zupełnie inaczej, zupełnie osobiście, zupełnie w sercu i każdego z nas dany wiersz może poruszyć w inny sposób. Więc tyle ile jest ludzi, tyle jest interpretacji wszystkiego. Możemy się odczepić od poezji, ale i na przykład iść do obrazu, do pejzażu, do czegokolwiek, z czym obcujemy. I każdy z nas będzie miał zupełnie inne doświadczenie i zupełnie inną relację z tym, na co patrzy, z tym, czego dotyka, z tym, z czym obcuje, prawda? I to Mhm. jest też to, co dla mnie osobiście było bardzo, bardzo trudne w systemie, że to
to było bardzo, bardzo ograniczające. Po prostu to jest jakby zamknąć ptaka w klatce i powiedzieć, że to jest najlepsze. I jeszcze bądź szczęśliwa. I chcę powiedzieć, że ten moment wyzwolenia, który jest, kiedy odnajdujemy w sobie swoją osobistą wolność i to prawo do wolności, jest czymś po prostu niezastąpionym. Prawo do wolności, prawo do ekspresji, prawo do wyboru, prawo do tego, że kiedy dostajesz równanie matematyczne, możesz napisać wiersz, bo na przykład nie jesteś dobra z matematyki i możesz narysować obraz albo zatańczyć. Wiem, że to jest edukacja z zupełnie innego poziomu, do której być może kiedyś ludzkość dojdzie, nie wiem. Ja mam pamięć, noszę w sobie pamięć, która mówi mi, że to jest możliwe i że to jest realne i że po prostu tak powinno być. Tak powinno być. Mam na myśli to, żeby wyrazić siebie w swojej 100% wolności i bez tego pakowania w pudełka lewej, czy lewej półkuli, czy prawej półkuli, czy jeszcze Bóg wie jakiej półkuli, że to teraz ty jak jesteś artystką, to już nie możesz, wiesz, być chemiczką i odwrotnie. A dlaczego nie? Przecież to wszystko może się razem pięknie połączyć, prawda? No właśnie, i to jest ta sztuka, to tworzenie, o którym tutaj opowiadamy z Kasią, jest też taką niesamowitą formą, która pokazuje nam tą ścieżkę do wolności, do osobistej wolności, do wyrazu. Moje pytanie było takie przewrotne, kto kogo wybrał? Czy Kasia wybrała Mandalę, czy Mandale wybrały ją? Bo to jest tak, że wiele razy w swoim życiu zastanawiałam się nad tym, kto kogo wybrał, czy ja wybrałam moją ścieżkę, czy ścieżka wybrała mnie. I ja jednak myślę, że to ścieżka wybrała mnie. I ja się jej poddałam. I w tym jest w tym dużo wolności. Jest w tym dużo wolności i jest też patrząc z ludzkiego punktu, może jakieś ryzyko, bo w tym nie ma kontroli. Bo gdybym ja wybrała ścieżkę, to ja to czuję tak, że jest w tym mój udział duży, jest w tym moja wola i jest w tym moja kontrola. Natomiast kiedy ja czuję, że to jednak ścieżka mnie wybrała, pomimo tego, że chciałam ją zbojkotować na wszelkie możliwe sposoby na różnych etapach mojego życia, czy to będąc bardzo mocno w projektowaniu, czy w jodze, czy sztuce. Po prostu chciałam to wszystko bojkotować, bo nie chciałam być nazywana, bo tak, przez innych byłam nazywana architektką, przez innych byłam nazywana joginką, a przez jeszcze innych artystką. I to wszystko jest takie znowu lewa, prawa półkula, no nie, że ja po prostu bardzo nie chciałam żadnej nalepki. I dlatego jakby nie chciałam się podpisać pod żadną z nich. I nie chciałam też wybrać żadnej z nich. I chciałam, żeby to ona mnie wybrała. I tak jest, że tak naprawdę to wszystko, czym się zajmuję, bardzo się ze sobą przeplata i miesza. I nigdy nie wiem, która ze ścieżek będzie bardziej dominować na danym etapie mojego życia. I czuję, że jest w tym po prostu takie płynięcie z flow, że to jest właśnie, że to jest to, że żyję tak, jak rysuję, że to jest bardzo w tu i teraz, że to jest bez udziału mojej woli, że to jest bez udziału tej ludzkiej kontroli i dominacji, że to jest bardzo pozwalanie tej mojej duchowej stronie, mojej duszy, przewodnikom, żeby to oni pokazali mi to, co jest na ten moment najlepsze, co jest najbardziej prawdziwe i najbardziej potrzebne. I też
Tak, to jest właśnie to żyję tak, jak rysuję. I to jest właśnie to, o co chciałam teraz Ciebie, Kasiu, zapytać. Jak, jak dzisiaj, ty dzisiaj, po wszystkich swoich przewrotnych też doświadczeniach, z sobą samą, z systemem, z edukacją i z jej brakiem, jak ciebie, jak ty się czujesz dzisiaj jako artystka, ale chciałabym, nie chcę cię wkładać w żadne pudełko, jako ty, Kasia, która żyje, która tworzy, jak jak twoja ścieżka, która jest bardzo holistyczna, jak to wpływa na twoje życie, na twoją codzienność. No wpływa bardzo. Tak, tak w dużym skrócie, ale rozwinę to. No bo tak naprawdę w moim odczuciu to zmieniło, po prostu zmieniło wszystko. To zmieniło moje spojrzenie na życie, nie? Na świat w ogóle, kim ja jestem, czym jest świat, o co tutaj w ogóle chodzi. Nie, bo gdzieś tam też od dziecka czułam jakąś taką potrzebę właśnie zadawania pytań i takiej eksploracji i zastanawiania się też, czy to już wszystko, no nie? Czy ten świat właśnie, który widzę i ta ścieżka, którą czasami jest proponowana, czasami narzucana wręcz przez otoczenie, czy to naprawdę o to chodzi w życiu, nie? Czy to jest takie to, co widzę na zewnątrz, czy to jest już wszystko, no nie? I miałam takie poczucie, że jest właśnie jakiś inny wymiar Mhm. tej rzeczywistości. No i kiedy zaczęłam tworzyć właśnie w ten sposób, w taki sposób, no właśnie, intuicyjny, taki swobodny, nie? Po prostu wolny, odkrywać w sobie tą ekspresję i eksperymentować i dawać sobie przestrzeń na to, no to jakby to stopniowo też zaczęło przechodzić, tak jakby rozrastać się na inne obszary mojego życia. I po prostu zaczęłam pozwalać sobie na to, żeby eksperymentować w życiu, w relacjach, w sposobie życia, w tym też kwestionować, no nie? No właśnie. Czy ten sposób tak jakby z góry właśnie określony jako jedyny i słuszny, czy to na pewno jest tak, że to jest jedyny, no nie? Bo przecież tak samo jak na płótnie czy w rysunku, no możliwości są tak naprawdę nieograniczone, no nie? Mamy jakąś ramę, mamy jakąś formę właśnie struktury, mamy te swoje kredki, farbki i tak dalej, no ale potem to już po prostu możemy z tego stworzyć, co chcemy, nie? Tak to czuję właśnie, że dostajemy zestaw jakichś takich cech, czy predyspozycji, talentów, zasobów i od nas zależy, co z tym zrobimy, no nie? To też ciekawe, co powiedziałaś właśnie o tej ścieżce, że to ona wybrała ciebie. Czuję, że że to jest taki taniec między przeznaczeniem i wolną wolą, nie? Że możemy z tym płynąć, ale mamy też wybór, możemy z tym nie płynąć. Oczywiście. A wybór jest zawsze. I to od nas tak naprawdę zależy, ale no jakby będąc smakując obu tych sposobów życia, powiem, że to płynięcie jest dla mnie dużo łatwiejsze, dużo przyjemniejsze, jest dużo więcej w tym zabawy i radości i po prostu cały czas staram się wybierać to, nie? Czy w tworzeniu, tak samo w życiu, bo ja po prostu już
już tego nie oddzielam, bo, No bo właśnie. cokolwiek robię, to czuję, że tworzę, nie? Mhm. Czy jestem w relacji, em, czy tworzę miejsce do życia, czy Albo tworzę obiad. posiłek. Tak. Po prostu no, tworzę non-stop. Kiedy śpię, to moja podświadomość tworzy też. Także naprawdę 24 godziny na dobę, nie? Czuję to, co mówisz. Czuję to. Piękne to, Kasiu. Mhm. Wiesz, teraz to, słowo, które mi przyszło, to jest nawyki. Mm. Ja pamiętam, jak no grubo ponad 10 lat temu, jak weszłam na tą ścieżkę duchowego przebudzenia i takiej mocnej zmiany swojego życia. Pamiętam, jak po prostu podważałam wszystko. Po prostu wszystko. Każde słowo, każdą myśl, każde swoje działanie. Po prostu podważałam wszystko. I wydaje mi się, że kiedy mamy takie podejście, kiedy świadomie podważamy, to po prostu otwiera co róż nowe pokoje. To jest tak, jakbyśmy byli w budynku i jeśli mamy przekonania, to nie widzimy, to po prostu wydaje nam się, że na przykład mamy przed sobą ścianę, okazuje się, że kiedy dotkniemy tej ściany, to tam są drzwi i tu znowu są drzwi, tu znowu są drzwi, tu znowu są drzwi. Że kiedy pozwalamy sobie nie mieć przekonań, nie mieć utartych nawyków, kiedy podważamy to, co czujemy, to, co myślimy, to, co robimy, to po prostu to otwiera nam zupełnie nowe przestrzenie, nową perspektywę i wpuszcza tyle światła, tyle nowego, po prostu jest to przejście do innego wymiaru życia. Odważę się powiedzieć to w ten sposób. Że, i to, co za tym jeszcze idzie, co mi przychodzi, to żeby pozwolić sobie na to, żeby nie mieć opinii. To jest też coś, co jest jedno z moich ulubionych. Często różne osoby mnie pytają, jaka jest twoja opinia na ten temat. Nie mam. Jak możesz nie mieć opinii? Bo lubię nie mieć opinii. Jest to wspaniałe. Dlaczego wydaje nam się, że na wszystko musimy mieć opinię? Bo też tak byliśmy edukowani, że człowiek inteligentny, rozumny musi mieć opinię. Jak to jest, że ty jesteś taka wykształcona i nie masz opinii? No więc alleluja, nie mam. I jest mi z tym wspaniale. I to jest też taka wolność w tym, prawda? Mogłabyś coś powiedzieć od siebie na ten temat? Tak, no czuję właśnie, że jest w tym jakiś taki rodzaj odwagi, żeby pozwolić sobie powiedzieć nie wiem. I też takiego zaufania i takiej ciekawości, nie? Że też nie wszystko, trochę pokory też, że nie wszystko wiem, że mimo tego, że właśnie jest bardzo dużo opinii i różnych systemów, wierzeń, czy właśnie tego, czym jest świat, jak działa i tak dalej. I myślę, że to jest takie bardzo ludzkie, żeby mieć coś, czego możemy się trzymać, nie? Coś, co możemy złapać i po prostu, że to wiem na pewno. Czy na pewno? Jakby ja uczę się tego, żeby właśnie być w takim komforcie i w takim relaksie w tej przestrzeni nie wiem. Że daję sobie właśnie pozwolenie i takie miejsce na to, żeby nie być pewną, żeby zmienić zdanie, żeby właśnie nie mieć zdania czasami, nie? Że nie mam wszystkich danych, że mogę powiedzieć, jak mi się wydaje, no nie? Albo to, w co ja wierzę, co z doświadczenia uznaję za prawdziwe,
ale gdzieś tam jest zawsze taki właśnie margines na to, że to nie jest wyryte w kamieniu, że to jest właśnie jak ten obraz intuicyjny, że to się może zmienić, no nie? Że na ten moment to mi służy. I myślę właśnie, że to jest chyba taki klucz, nie? Czy często po prostu przyglądam się temu i zastanawiam, czy to, co ja uznaję za prawdziwe mm, i co myślę, że wiem, wydaje mi się, że wiem, czy to mi służy, czy to jest właśnie to, Mhm. w co ja wybieram wierzyć, bo to jest moje jakieś takie, daje mi to właśnie jakby to powiedzieć, no po prostu daje mi poczucie, że żyję w zgodzie ze sobą, nie? Gdzieś tam według mnie to się sprowadza do tego, że po prostu obserwuję, syntetyzuję i wybieram to, co uważam, że jest dla mnie na ten moment najbardziej odpowiednie. Mhm. I to nie zawsze jest łatwe, nie? Bo czasami po Oczywiście. prostu to nie jest tak, że wybieram sobie tylko to, co mi pasuje do mojego właśnie światopoglądu, tylko jak coś się wydarza, co podważa ten mój światopogląd, no to ja jestem z tym, nie? I nie udaję, że tego nie ma i po prostu odrzucam wszystko, co nie potwierdza mojego zdania, tylko daję sobie właśnie miejsce na to, żeby się temu przyglądać, nie? Mhm. Tak, takie dwa słowa, które mi przychodzą, to jest transparentność i autentyczność, które tak po tym, co powiedziałaś, to, co tak mocno poczułam, że to jest właśnie transparentność i autentyczność w byciu dla siebie i w byciu dla innych, i w byciu w relacji ze sobą i ze światem, że to, że ta postawa po prostu jest taka bardzo, to znaczy być przezroczystym. Ja to tak czuję. Hmm. Tak. Mi tak przychodzi właśnie na myśl taki właśnie umysł początkującego, nie? To Mhm. jest to, że gdzieś tam lubię to, po prostu lubię ten stan, kiedy nie uważam siebie za ekspertkę od czegokolwiek, tylko mam to miejsce na naukę. To właśnie chyba mnie tak prowadzi, ta ciekawość, że zawsze jest coś, coś nowego, no nie? Że każdy dzień właśnie jest taką nową przygodą, taką trochę podróżą w nieznane, no bo tak naprawdę nie wiemy, nie? Możemy mieć tam plany Nie. i różne rzeczy, ale czasami życie pokazuje bardzo dobitnie, że nie warto się tego kurczowo trzymać, bo to jest tak naprawdę gdzieś tam źródło później no, jakiegoś rodzaju cierpienia, nie? Czy frustracji, czy właśnie nie tak miało być. Więc dla mnie to też jest właśnie o zaufaniu, że to, co się wydarzy, to, co się pokazuje, to, co przychodzi do mnie, no to jest dla mnie, nie? To jest to, co jest mi potrzebne w tym momencie i tak staram się przyjmować właśnie to, co jest. Nie? Pięknie powiedziane, dziękuję Ci. Kasiu, kochana, czy zechciałabyś trochę opowiedzieć o tym, co czujesz podczas naszych spotkań czwartkowych? Bo to jest też to, jak miałyśmy okazję się poznać, że zapisałaś się na zajęcia, które organizuję, nasze czwartkowe otwarte sesje rysowania intuicyjnego, ale w takiego właśnie rysowania z ciała, rysowania w żywej obecności, rysowania w połączeniu z oddechem i z tym, co jest w nas żywe, niezależnie od tego, czy to jest piękne, czy to jest brzydkie. No właśnie. I chciałabym po prostu usłyszeć, co te sesje Tobie robią, albo co Tobie, no tak, co Tobie robią, co Tobie wnoszą do życia.
Tak, no ostatnio właśnie zastanawiałam się i próbowałam sobie odtworzyć, jak to się stało, że ja trafiłam na Kaję i na tę sesję. No ale to widocznie właśnie to był ten element, że to wybrało mnie, bo nie mogę po prostu sobie przypomnieć, jak się to stało. Pamiętam, że byłam wtedy w Turcji. Ty, Kaja, jesteś Tak, na portugalskiej wyspie, tak? Więc to też taki tak, właśnie element. No i też grupa, dziewczyny, inne osoby, które tam przychodzą, są z różnych miejsc, więc to jest tak. takie piękne, że to się dzieje online, że miałyśmy w ogóle, wiesz, okazję się Właśnie spotkać, o to no nie? chodzi. Tak, 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 tak. Mm, No, więc czuję ogromną wdzięczność za to, że nie mm. wiem jak, ale trafiłam. I że to jest takie właśnie, no to już ponad rok, nie? Tak, Cyklicznie, właśnie tak. raz w miesiącu. Zawsze mam to w głowie, że ten czwartek po prostu, co by się nie działo, to ja Mm, staram się tak zorganizować sobie czas i przestrzeń, żeby móc wziąć udział, bo po prostu mnie to niesamowicie karmi. No to jest taki czas, gdzie naprawdę mogę tak się, szukam słowa, ale tak po prostu oddać się temu przepływowi, no nie? I mm, to też jest takie magiczne, że to jest też energia grupy, mhm, że właśnie ty zawsze zaczynasz takim momentem na oddech, no nie? Wprowadzasz nas w ten świat i to jest takie bardzo kojące, takie, no tak pomaga mi się właśnie tak osadzić i naprawdę puścić wszelkie oczekiwania i mm, wejść w tą przestrzeń takiej ekspresji, która jest po prostu, no, wolna, nie? I mm, to jest to uczucie, które ja po prostu kocham, uwielbiam i czego szukam w tworzeniu. E, No i kiedy robię coś dla siebie, albo coś jakby sama ze sobą, albo nie wiem, na zamówienie, tak, czy jakiś mhm. projekt, no to nie, jakby dążę do tego, ale nie zawsze mi się to udaje. A na Twoich zajęciach to jest po prostu taki czas, gdzie już po prostu chyba mój umysł wie, jest to zakodowane, że to jest ten czas, kiedy po prostu puszczamy wszystko Mhm. i po prostu się bawimy, no nie? Tak, I że tak. właśnie, że nie muszę tego oceniać, bo to nie jest do oceny, bo to właśnie to jest tworzenie dla samego tworzenia, a Mhm. nie właśnie, żeby później coś jeszcze z tym zrobić, no nie? Tak, 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 tak. Właśnie to, co mi teraz przychodzi, to jest to, że kiedy mamy cel, kiedy wyznaczamy sobie cel bądź cele, to bardzo często jest ryzyko tego, że gubimy drogę, że to skupienie na celu, na tym finiszu, na tej mecie jest tak olbrzymie, że po prostu zatracamy życie, zatracamy drogę, zatracamy te wszystkie drobne i najdrobniejsze momenty, które nas doprowadzają do celu. I, i to jest takie otrząsające i takie budzące, że właśnie to przecież droga jest celem, a cel nie uświęca środków. I że liczy się ten proces, że liczy się to, co odczuwamy w trakcie. I co więcej, ym, jakby to było, gdyby umieć puścić cel, albo chociaż umieć, ym, pozwolić sobie, żeby on był do modyfikacji, pozwolić sobie, żeby ten cel był płynny. Co by było, gdyby, mm, samo życie w sobie, każdy dzień, po prostu drogę uczynić celem Hmm. i uczynić celem to, jak ja się czuję, w moment po momencie. Uczynić celem to połączenie ze sobą,
uczynić celem celebrację siebie i celebrację relacji drugiego człowieka, jeśli się z nim spotykam, to żeby to było takie święte. I że no właśnie, żeby po prostu być bardzo obecnym, uważnym na siebie i na to, czego doświadczamy, też na tą drugą osobę. Bo wiadomo, mamy umysł. Umysł jest tak skonstruowany, jest tak zbudowany, że on kocha mieć cel i on kocha do niego dążyć. Tylko jest pytanie, kto rządzi naszym życiem. Czy rządzi życiem umysł, czy rządzi życiem duch, dusza, ciało, serce. No i to jest po prostu wybór. Tak jak mówiłyśmy dzisiaj wielokrotnie o wyborach i o możliwościach, no to na pewno to jest coś, na co mamy wpływ i co możemy wybrać. Czyli to jak się czujemy i to, co wybieramy, jak myślimy, co myślimy, jak się czujemy. I to jest w moim doświadczeniu to jest jedyne realne, na co ja mam wpływ. Poza tym czuję, że nie za bardzo. Ale że to jest ta magia właśnie tu i teraz, magia tego, że jedyne, na co mam wpływ, to jest to teraz. I to, jak się teraz czuję, i to, kim jestem teraz, to z czym jestem, jako ja, jako całość. I czy masz jakieś myśli, refleksje, bo to wszystko o tym celu to jest też jakby ta esencja rysowania intuicyjnego, rysowania w tej wolności, o której mówimy, w tym przepływie, w obecności, w połączeniu z oddechem, czyli z tym nurtem życia, który cały czas w nas jest. To rysowanie i bycie w autentyczności, bo my mówimy o rysunku, ale jak pewnie wszyscy zauważyli, to też mówimy cały czas o życiu, no bo właśnie chodzi o to, że nie rozróżniamy tych dwóch i że nie przeskakujemy jak w skakance, albo jak w grze w gumę, z nogi na nogę, że raz tu, tylko że po prostu to jest jedno. I no właśnie, czy czujesz coś, co chciałabyś się podzielić, jeśli chodzi o cel, bądź jego brak? Tak. Mam tak dużo, że nie wiem, od czego zacząć. Po kolei, tak. Tak, no tak przychodzi do mnie, że teraz właśnie to jest dla mnie takie naturalne, nie? Że to jest łatwe, że to jest już takie. No wiadomo, że tam zdarzają się momenty, kiedy łapię się po prostu na tym, że nie, że jednak to te stare jakieś programy i przekonania gdzieś tam czasami jeszcze są wciąż obecne, ale dla mnie niesamowitym właśnie no czymś, co totalnie zmieniło moje życie, jest właśnie to, że ja to potrafię zauważyć, nie? O czym mówisz, że to bycie tu i teraz, nie? Że to już nie kieruje moim życiem, tylko ja to widzę, potrafię to zauważyć, no nie? Myślę, że tutaj właśnie to lata po prostu medytacji i też Tak. właśnie tworzenia w ten sposób, rysowania w ten sposób, gdzie po prostu rysuję, oddycham i obserwuję, nie? Że po prostu ktoś mi tutaj nawija, że to jest nie takie, że w ogóle bez sensu i to i tamto. No i kiedyś ja po prostu wierzyłam, myślałam, że to jest po prostu no, że to jest prawda, że to jestem ja, no nie? Że to jest mój wewnętrzny, znaczy to jest część mnie, ale potrafię jakby trochę tego dystansu, no nie? Mam ten moment, że myślę sobie, okej, myśl taka, no nie?
I po prostu właśnie ta świadomość, że mogę wybrać, nie? Że No mogę, właśnie, tak. że też, że nie muszę z tym walczyć, nie muszę tego odrzucać, w ogóle nie muszę też w to wierzyć, że mam wybór. I to jest takie, myślę, że taka podstawa właśnie do tego, żeby żyć w ten sposób, żeby to się stało stylem życia, no nie? Mhm. Ale wcześniej, jak sobie pomyślę, kilka lat, no powiedzmy, nie wiem, 5-7 lat temu, to po prostu to nie było moją rzeczywistością. Nie miałam tej zdolności, żeby złapać ten moment, kiedy właśnie pojawiają się różne takie krytyczne głosy, na przykład. I, i, i czuję, że żyłam bardzo właśnie w umyśle, no nie? Że to było po prostu tylko tutaj, tylko po prostu cały czas myśli i cały czas rozkminianie i próba właśnie tej kontroli, bez uważności na ciało, w ogóle bez połączenia z duszą czy z sercem, no nie? Gdzieś tam to serce zawsze było i zawsze czułam, nie? Pokazywało mi jakby do czego mnie woła, gdzie jest ta moja ścieżka, że coś tutaj jest nie do końca, coś nie do końca gra, że coś jest więcej. No i myślę, że właśnie możemy zrobić piękny użytek z umysłu i z naszych zdolności właśnie takiej analizy, właśnie refleksji, no nie? I też jakby rozkładania czegoś na czynniki pierwsze i takiej logicznej, ustalanie sobie jakiejś logicznego ciągu, no nie? I czy na przykład ja, jak zaczynałam rysować, na przykład mandale, to czułam, że właśnie bardzo to uspokaja mój umysł. No więc zaplanowałam sobie, że chcę to robić codziennie, no nie? I to jest przykład takiej, że jakby w tym czasie, no nie, jakby rano po śniadaniu, powiedzmy, siadam i rysuję te pół godziny, tam 15 minut, czy tam ile mam. No i to czułam, jak wpływa pozytywnie na mój umysł i to też dało mu coś, że tak powiem, do roboty, no nie? Czuł się ważny, czuł się potrzebny. Gdzieś tam właśnie na przykład takie ustalenie samej ze sobą takiej praktyki twórczej, czasu na taką praktykę, no to jest moim zdaniem bardzo, bardzo fajny cel, który tak naprawdę gdzieś tam przynosi nas bliżej do tego, co ja czuję teraz, no nie? Do tego, że to jest właśnie gdzie mogę sobie tak swobodnie się tym bawić i swobodnie płynąć, ale czuję właśnie taką czasami właśnie potrzebę takiej struktury, nie? Jakiejś takiej ramy, w której ja mogę po prostu swobodnie się wyrażać i dla mnie to właśnie robią mandale, bo mam zawsze taki punkt wyjścia. Wiem, gdzie zacząć, wiem, jak ta struktura, mam ją i jakby nie muszę tego analizować, nie muszę o tym za dużo myśleć, bo to już jest. Tak. I to jest też bardzo satysfakcjonujące dla mojego umysłu. No i właśnie poprzez oddech, poprzez takie dostrojenie się, no nie, do ciała, do serca, też otworzenie się, jeżeli właśnie jest taka otwartość, no nie, otworzenie się na ten przepływ i na to takie, to co niewidzialne, no nie, nazwijmy to tak. Właśnie dzięki temu, że mam tą strukturę, to tworzy się miejsce na to, żeby to płynęło, no nie? Żeby to było właśnie z takiego miejsca ciekawości i otwartości. I też właśnie takiego otwarcia się na nieznane, że ja nie wiem, jak na przykład siadam do mandali, no to nie wiem, jak ona będzie wyglądać na koniec.
mogę mieć jakieś pomysły, jakąś inspirację, bo zobaczyłam na przykład teraz piękna wiosna, więc, więc Mhm. inspiracji masa na przykład w przyrodzie, albo nie wiem, inspirują mnie teraz jakieś kolory, ale nie zamykam się na to. Nie? To nie jest taki, że teraz mój cel stworzę po prostu mandale i tam będą takie kształty i takie kolory i takie po prostu użyję takich i takich narzędzi. Fajnie to mieć, ale fajnie też otworzyć się na to, co chcę w danym momencie właśnie się pojawić. I myślę, że to jest właśnie znowu taki piękny taniec między tym, co znane i co nieznane, nie? Między tym właśnie, co z logiki i z umysłu i z takiej struktury i między tym, co jest właśnie takie płynne, takie zmienne. Mhm. No i to tak na przykładzie mandali, ale to też tak samo czuję, że to działa u mnie po prostu w życiu. I mam pewne wizje, mam pewne inspiracje, to co ja bym chciała Mhm. i to co mi się wydaje, że będzie dla mnie dobre, albo w jakiś sposób, nie? Takie na ten moment przydatne czy jakieś, ale też zostawiam sobie miejsce na to, żeby dać się zaskoczyć i nie przywiązywać się tak naprawdę do tego rezultatu, bo to właśnie Mhm. to, co powiedziałaś, nie? Tym moim celem stało się po prostu życie moment po momencie w takim połączeniu ze sobą i w zgodzie ze sobą i w zaufaniu. Tak. Piękne, Kaśku. Dzięki. Czyli, czyli to jest, czyli to jest twoje żyję tak, jak rysuję. A jeśli słyszysz takie słowa, że żyję tak, jak rysuję, to jakie słowa ci przychodzą? Hmm. Hmm. Żyję tak, jak rysuję, czyli no właśnie, to mam wrażenie, że cały czas o tym mówię, nie? O takim, o tej ciekawości, otwartości, zaufaniu i też właśnie w odwadze, żeby podążać za tym, co się pojawia, nie? Co mnie gdzieś tam kieruje, że, że właśnie to, że ja czuję na przykład intuicyjnie takie pragnienie, teraz na przykład sięgnij po zieloną kredkę, tak? I być może gdzieś tam się pojawia ten głos, że a nie, to nie będzie pasować, to już wtedy jak to zrobisz, to będzie brzydkie, to nie wyjdzie, w ogóle nikt tak nie robi. I różne tego typu historie, tak? Ale jednak właśnie to zaufanie i ta odwaga i ta ciekawość. I to jest moim zdaniem właśnie rysowanie czy malowanie intuicyjne, tworzenie ogólnie, to jest takie cudowne miejsce na to, żeby praktykować, nie? Te wartości, te jakości, które później właśnie sprawiają, że jest nam łatwiej w życiu. Tak. Kiedy mamy jakąś decyzję do podjęcia i pojawia się ten głos, że no nie, no może to w ogóle nie wyjdzie, albo bez sensu, albo ktoś coś tam, to żeby mieć jednak to połączenie ze sobą przede wszystkim, a później zaufanie do siebie, że to pojawia się z jakiegoś powodu. I im częściej będziemy wybierać właśnie to podążanie za tym, tym będziemy mieli, tym im częściej ja podążam za tym i wybieram to, tym mam więcej dowodów na to i takiego potwierdzenia, że to jest, że tak, że to mnie prowadzi, że to jest właśnie to, czego ja chcę i czego ja potrzebuję i właśnie, że tak chcę żyć. No nie? Tak, i
dać się prowadzić, jednocześnie będąc bardzo przytomnym, bardzo świadomym, bardzo uważnym. I ja to nazywam też takim świeżym, że po prostu patrzysz, że każdy dzień jest nową możliwością, że każdy dzień, po prostu jest nowy, jest tym, co mamy, bo wczoraj już było, a jutra jeszcze nie ma i że rzeczywiście to nie jest po prostu jakiś błahy frazes, tylko po prostu Mm. rzeczywiście tak jest, że tak naprawdę to jest to, na co my mamy wpływ, na te codzienne, drobne, małe decyzje, które po prostu kształtują nas, kształtują to, jak się czujemy, jacy jesteśmy, jak traktujemy siebie, jak traktujemy innych. I no właśnie, i wydaje mi się, że to jest takie, to jest też część tego całego, tej filozofii, jeśli mogę to tak nazwać, albo stylu życia, że żyję tak, jak rysuję. To wszystkie wartości, o których powiedziałaś, ja też całym sercem podpisuję się pod nimi. No właśnie. I też mam poczucie, że cała nasza rozmowa jest o tym, krok po kroku, rozkładając na czynniki pierwsze różne wartości, różne ścieżki, różne myśli i doświadczenia. Powiedz mi, czy jest coś, co czujesz, że jeszcze chciałabyś dodać, powiedzieć? Czy czujesz, że jest coś w tobie żywego, co chciałabyś poruszyć, opowiedzieć? Hmm. Hmm. Mhm. Chciałabym powiedzieć, że da się. Że da się i że można po prostu, mm, że można żyć tak, jak się chce, że to może, że życie może być właśnie pełne e, takiej radości, takiego właśnie poczucia wolności. I tak naprawdę niezależnie od sytuacji, nie? Tak, Życiowej, tak, czy tak, od właśnie tego, o to co się dzieje chodzi. na zewnątrz. Mhm. Takiej po prostu wewnętrznego poczucia wolności i wdzięczności i radości z życia. I chciałam powiedzieć właśnie, że nie zawsze tam byłam i, i, mm, i też doświadczam różnych wyzwań, trudności i tak dalej, nie? Że życie jakby tak samo, jakby jestem takim samym człowiekiem jak każdy, więc chcę powiedzieć, że naprawdę da się, nie? Że to jest takie moje świadectwo z tej drogi, Mhm. że jestem teraz w zupełnie innym miejscu w życiu Mhm. i chcę powiedzieć, że się da. Mhm. I taki cytat przychodzi mi do głowy, na który przypadkiem trafiłam wczoraj, że nie da się powstrzymać fal, ale możemy nauczyć się surfować. Mhm. Tak. Nie? Że cokolwiek to życie jakby przynosi, to my mamy wybór i możemy nauczyć się właśnie żyć tak, żeby po prostu cieszyć się tym, co jest i wykorzystywać ten potencjał, no nie? Który nam życie prezentuje. Tak, tak. I też to, co mi przychodzi, to jest też jakby konsekwencja i oddanie, tak, w pewnym sensie oddanie tym wartościom wewnętrznym i konsekwencja w wyborze tego, jak zadawanie sobie pytania, jak ja chcę żyć, jakie są moje wartości. Hmm. Czy to jest moją wartością, czy obwinianie innych jest moją wartością na przykład, czy wdzięczność jest moją wartością. I jakby
po prostu w każdym doświadczeniu szukanie, mm, szukanie tego, co mnie to uczy. I że ja na przykład jakby nie jestem zwolenniczką porażek, w sensie takiego labellowania, że to jest powiedzenie, to jest porażka. Nie lubię tego, bo to jest takie bardzo systemowe. To jest tak, jak dostałaś jedynkę albo nie zdałaś. Wiesz, o co mi chodzi? To jest aż śmieszne. Tak, że właśnie, że życie jest po prostu doświadczeniem. Mm. Jest po prostu doświadczeniem i nie ma zwycięzców i nie ma przegranych. Że jest doświadczenie i nie ma game over. I nie ma skruchy. I że zawsze po prostu jesteśmy jak koty, mamy wiele żyć. I śmieję się. Tak, w każdym razie chodzi mi o to, że po prostu to jest kontynuacja, jest to kontynuacja eonów, eonów lat, eonów doświadczeń i że warto jest dać sobie czas, przestrzeń na tą eksplorację samego siebie, samej siebie, na to, bo wydaje mi się, że to jest tak naprawdę to, po co tu jesteśmy. To jest to eksplorowanie naszej natury, boskiej natury, tego, jacy jesteśmy, nie tylko tu, to, co widzimy, ale też właśnie to co jest niewidzialne, a odczuwalne i to, co powoduje, że tak naprawdę cały czas tu jesteśmy w tym duchowym doświadczeniu. Ja to przynajmniej tak widzę, że to jest doświadczenie duszy w ludzkim ciele. No właśnie. Zastanawiam się, czy jest coś, co jeszcze mi przychodzi, czy coś we mnie kołacze, przypływa, żeby się podzielić, żeby wyrazić. Jeśli ty masz, Kasiu, coś czujesz, że jest, to To może właśnie odwrócę to pytanie i zapytam ciebie, co to znaczy, jak ty to czujesz, nie? To żyję tak, jak rysuję. Co to dla ciebie znaczy? Dla mnie na pewno oznacza to dużą odwagę jakby z poziomu ludzkiego. Oznacza to odwagę. Odwagę do tego, żeby poruszać się z przestrzeni serca. Odwagę do tego, żeby wyjść poza być może oczekiwania innych, świata. Być może, żeby wyjść poza oczekiwania mnie samej, o mnie samej. Żeby wyjść poza moje wizje o mnie samej, o moim życiu. Żeby wyjść poza moje myśli, oczekiwania, sensowność. Wszystko to, co wiąże się z tym, z ludzkim pojmowaniem egzystencji tutaj. Żeby mieć odwagę i uczciwość codziennego wychodzenia poza to i patrzenia na życie, doświadczania życia z poziomu duszy, z poziomu subtelnego, bo po prostu to jest to doświadczenie, które jest najbardziej spełniającym doświadczeniem, które w moim przekonaniu możemy mieć, że nic innego nie jest tak spełniające jak to doświadczenie duszy, doświadczenie życia z tego poziomu subtelnego, z poziomu duchowego. I moje rysunki są moim powrotem do domu. One są przyniesieniem tego mojego świata duchowego i uczynienia go widzialnym dla mnie. Bo proces rysowania jest dla mnie tym, jest powrotem do domu, do duchowego domu. I to jest to, jak ja bardzo po prostu głęboko to przeżywam i jak doświadczam tego, jednocześnie jak bardzo słodkim doświadczeniem jest to dla mnie, jak bardzo spełniającym, metafizycznym i pozytywnie obezwładniającym. I to doświadczenie można przenieść na codzienność.
na wszystko, czego doświadczamy. Trzeba, ale to jest też moje doświadczenie, trzeba sobie dać na to czas, trzeba sobie dać na to przestrzeń, bo to nie jest z poziomu znanego, to jest z poziomu nieznanego. To jest po prostu, to jest zapraszanie innej świadomości do tego życia, do tego doświadczenia, innego wymiaru. I też chcę powiedzieć, że da się. I że to jest realne, że to subtelne jest realne i namacalne i odczuwalne. I chcę powiedzieć, że nikt tutaj nie jest wybrańcem, że każdy jest do tego zdolny, każdy jest, ma predyspozycje, każdy może. Tylko pytanie, czy to jest ta gotowość, czy to jest ten czas, czy to jest ten moment, czy jest ta potrzeba, czy to jest to wołanie, nad które chcemy odpowiedzieć. Prawda? Bo to jest wołanie, które przychodzi z wewnątrz. Dokładnie. No właśnie, więc to tak. Dzięki, Kaju. Pięknie. Dziękuję Ci, Kasiu, za ten element, niespodzianki dla mnie. Dziękuję Ci. Tak, życie to improwizacja. Tak, pamiętam, że to powiedziałaś ostatnio też, tak. Dziękuję Ci, Kasia, bardzo za tą rozmowę niezwykle inspirującą, głęboką i wielowymiarową. Dziękuję Ci za nasze spotkanie. Tak mówię bardzo globalnie. Tak, dziękuję Ci, że jesteś i że zechciałaś się podzielić nie tylko ze mną, ale też ze wszystkimi, którzy będą mnie i Ciebie słuchać i czuć. I chciałam też życzyć tym osobom, które tutaj będą, które będą nas słuchać, będą nas odczuwać, wszystkiego, co najlepsze. Tak. I ja Tobie dziękuję, Kaju, za rozmowę i za tą przestrzeń wspaniałą, którą tworzysz co miesiąc. Także polecam serdecznie. Być może do zobaczenia, znaczy z Tobą na pewno się widzę, a być może z innymi też do zobaczenia na sesjach rysowania intuicyjnego. Dzięki wielkie, Kasiu. Wszystkie namiary na Kasię i też na mnie będą w opisie pod filmem. Także do zobaczenia i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.